Paweł Tuchlin po nieskutecznej próbie dokonania czynu nierządnego na Danucie H. powraca na Orunię prawdopodobnie już pod koniec listopada 1975 roku. Na podstawie istniejącego materiału można przyjąć, że w tym czasie czatował na kobiety mniej więcej od ulicy Smoleńskiej do okolic przejścia przy przystanku PKP. Aż do stycznia będzie widziany niemal na pewno przez 3 różne kobiety, które zauważą w tym rejonie podejrzanie zachowującego się mężczyznę w wieku około 25 lat, wzrostu około 1,80 m i noszącego na głowie czapkę. Za każdym razem człowiek ten miał według świadków czaić się w krzakach, stać za drzewami bądź obserwować przyległy teren od strony przydomowych ogródków. Niestety, aktywność tego człowieka nie była zgłaszana milicji, chociaż w 2 przypadkach zaczął on nawet biec za upatrzonymi przez siebie kobietami. Piątego stycznia Tuchlin ponownie kręci się po Orunii, w okolicach przystanku PKP i miejscu październikowego ataku na Danutę. Jest już dosyć silnie zdeterminowany, aby dokonać napaści, gdyż od października mu się to nie udaje. Około godziny 20:15 zostaje zauważony na ulicy Smoleńskiej przez 18-letnią Ewę, która widząc jego cień gwałtownie przyspieszyła i oddaliła się w kierunku mieszkania swojej koleżanki. Kątem oka dostrzegła, że osobnik ten miał czapkę i był podobny do tego, który już w połowie grudnia gonił ją w pobliżu ulicy Junackiej. Mężczyzna w czapce został dostrzeżony godzinę później w parku obok przystanku PKP, gdzie przestraszył wracającą do domu Barbarę. Po przejściu przez tory dostrzegła go i wyczuwając, że zaczyna za nią iść, rzuciła się biegiem do domu. Tuchlin w tej sytuacji wraca z powrotem na przystanek, aby dalej wypatrywać potencjalnych ofiar. Tym razem widzi przechodzącą przez tory dziewczynę, która podąża w kierunku ulicy Smoleńskiej. I też od tego przystanku, ale w lewo z kolei. Trzeba było przejść tam, jak są takie ala coś park, nie pamiętam, takie drzewa, przez cały ten teren drzew i taka dróżka później szlatuje się jakieś domy, dróżka cały czas idzie i tu po prawej stronie tej drogi taki wolno stojący dom, przy tym domu by było. Cały czas idąc ulicą Smoleńską Mirosława D. miała za sobą idącego Pawła Tuchlina, który po pewnym czasie się obnażył i oczekiwał na odpowiedni moment do zaatakowania. Mirosława D. w momencie chwycenia klamki od furtki została uderzona przez Tuchlina kilkukrotnie młotkiem w głowę, w wyniku czego kobieta upadła. Tuchlin następnie chwycił ją pod pachy i zaciągnął ją w głąb posesji, gdzie ułożył ją na plecach pod murkiem. Zaczął rozpinać jej spodnie i chciał dokonać z niej czynności seksualnych, które potem były zawsze charakterystyczne dla niego. Było to w ten sposób, że dotykanie bezpośrednie językiem do jej narządów, czy członkiem po włosach, wkładanie palców, przy czym trzeba było robić u siebie masaż. Tak trwało aż do wystąpienia u mnie wytrysku. Tutaj w tym przypadku zdążył jedynie rozpiąć kobiecie spodnie, ponieważ w momencie, gdy już zaczyna wkładać jej ręce, dostrzegł jakiś ruch w oknie i momentalnie przestraszył się, chwycił torebkę pod pachę, która obok leżała, którą miała przy sobie Mirosława i uciekł z nią z posesji i tyle go widziano. Kobieta przeżyła tak naprawdę i nie odniosła poważniejszych obrażeń tylko dzięki temu, że miała grubą czapkę z lisa, która zamortyzowała uderzenia. Natomiast tych uderzeń miała kilkanaście, które spowodowały złamanie kości skroniowej, potylicznej, ciemieniowej. I Paweł Tuchlin po tym, jak oddalił się z tego miejsca, przeszukał torebkę, dokonał kradzieży m.in. dowodu osobistego, środków pieniężnych i torebkę porzucił. I tutaj istnieje pewna rozbieżność, ponieważ Tuchlin wskazywał, że torebkę porzucił na ulicy, w stronę ulicy Otwartej idąc. Tam było takie wysypisko i ją po prostu położył. Natomiast torebka ta została znaleziona na ulicy Krosna w kanale. Tak więc nie udało się ustalić, kto tak naprawdę ma rację i czy ta torebka potem została w jakiś sposób przeniesiona na ulicę Krosna, czy po prostu Tuchlin zostawił ją na ulicy Krosna, a tutaj zakopał inną torebkę. Napaść na Mirosławę była olbrzymim zaskoczeniem dla milicji,
ponieważ dotychczas wszelkie wysiłki operacyjno-śledcze były skoncentrowane na Olszynce. Tak jak napad na Danutę był tłumaczony zemstą środowisk narkomanów, tak w tym przypadku miał on już oczywiste podłoże seksualne. Już następnego dnia do działań poszukiwawczych zaangażowane zostały już wszystkie jednostki MO na terenie całego Trójmiasta, w tym Wejherowa i Pruszcza Gdańskiego. Intensywne działania śledcze bardzo szybko przynosiły efekty, ponieważ zaczęły się zgłaszać kobiety, które już od końca listopada widywały podejrzanego mężczyznę o podobnym rysopisie i noszącego czapkę. Niestety, brak jakichkolwiek sygnałów o takich zdarzeniach powodował, że ten teren nie był zabezpieczany operacyjnie. Te działania operacyjne, rozmowa z mieszkańcami spowodowała to, że kobiety, które miały takie sytuacje, prawda, zaczęły sobie kojarzyć, że co by się stało, gdyby były działania sprawcy skuteczne. I stąd w początkowym okresie to traktowały to jako coś na co można było przymknąć okno, a teraz okazuje się, że to mogło, prawda, doprowadzić do tragedii. Stąd ta większa ilość zgłoszeń kobiet o danych sytuacjach. Pierwsze dni działań milicji pozwoliły jednak na wytypowanie osobnika, który odpowiadał rysopisowi podawanemu przez kobiety. Był to chłopak chorujący na schizofrenię, który znany był z wybuchów agresji, grożenia matce i włóczenia się po Oruni. W toku przeszukania znaleziono nawet młotek z widocznymi włosami. Niestety, jak się później okazało, włosy te należały do kota, a chłopak ostatecznie nie miał nic wspólnego ze zdarzeniem, a w okresie, gdy doszło do napaści na Danutę, przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Ponadto wytypowano jeszcze kilkanaście osób, lecz wszystkie miały alibi. Nie przyniosła również efektów szczegółowa inwigilacja środowisk przestępczych. Pomimo przeszukiwania terenu Oruni prawie setką milicjantów, cały czas nie udało się znaleźć skradzionej torebki Mirosławy, ani innych śladów mogących mieć związek z przestępstwem. Sama zaś pokrzywdzona nie była w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących zdarzenia ze względu na niepamięć wsteczną. Torebkę odnalazł dopiero 13 stycznia mężczyzna, który zbierając nad rzeką Radunią butelki, zauważył ją i odniósł na komisariat. Niestety, nie ujawniono na niej żadnych śladów daktyloskopijnych. 21 stycznia Paweł Tuchlin wraz ze swoją konkubiną oraz jej 2 córek wprowadza się do mieszkania przy ulicy Malczewskiego. W tym czasie jednak następuje widoczna przemiana Tuchlina. Z miłego i uczynnego chłopaka staje się agresywny. Wobec swojej konkubiny jest wulgarny i zdarza mu się podnosić na nią rękę. Groził jej, że ją zabije, jeśli od niego odejdzie. Podobnie też zachowuje się w stosunku do jej dzieci. Pierwsza z córek twierdziła później, że Tuchlin nawet próbował ją zgwałcić, ale bała się o tym powiedzieć, z uwagi na jego możliwą zemstę. Druga z córek znalazła natomiast za wersalką młotek i łańcuch, a pod poduszką nóż. To jednak, co zaciekawiło ją najbardziej, to zeszyt o seksualności człowieka, prowadzony przez Tuchlina. Dziewczyna zabrała mu go i przekazała milicji już po jego zatrzymaniu 7 lat później. Zaledwie 20 dni po ataku na Mirosławę dochodzi w Gdańsku do kolejnej tragedii, tym razem na Olszynce. Bogusia wracała z imprezy, z jakiegoś balu w Politechnice Gdańskiej. Towarzyszący mężczyzna odwiózł ją taksówką, ona nie chciała, żeby jechał na tą Olszynkę, tylko to jest ulica Chłodna? Chłodna. Na ulicę Chłodną, do końca ulicy Chłodnej dojechali, pożegnała się z nim i przez ten mostek, który łączy teren Gdańska, tej Śródmieścia z Olszynką, przez opływ tej Motławy,
Udała się do domu, została zaatakowana przez człowieka, który już na ulicy Chłodnej za nią szedł. Włodzimierz S. chodził w okolicach ulicy Chłodnej, wypatrując ofiar. I w pewnym momencie dostrzegł 25-letnią Bogusławę K., która wracała, to już było znacznie po północy, która wracała do swojego domu. Zaczął iść ulicą Chłodną za tą kobietą i w pewnym momencie, gdy zbliżali się do mostku na opływie Motławy, wyprzedził ją i stanął gdzieś tutaj, niby próbując odpalić papierosa. W momencie, gdy kobieta minęła go, złapał ją za szyję, przewrócił tutaj, zaczął ją dusić, przytrzymywać kolanem i w pewien czas ta szarpanina trwała. Kobieta cały czas stawiała opór, nawet udało jej się oderwać kołnierz kurtki, którą Włodzimierz miał na sobie. Ale w pewnym momencie kobieta straciła siły i omdlała, już zaprzestała oporu. Po tym, jak Bogusława straciła przytomność, Włodzimierz podniósł ją na rękach i w taki sposób przeniósł ją przez mostek na opływie Motławy i skręcił w prawo w stronę ogrodzonego terenu. Miejsce, w którym jesteśmy, było miejscem, do którego Włodzimierz zaciągnął nieprzytomną Bogusławę K. Zaciągnął z tego względu, ponieważ w pewnym momencie nie miał już jej siły nieść, więc zaczął ją po prostu ciągnąć i przeciągać ją wzdłuż ogrodzenia i zaciągnął ją mniej więcej tutaj zaraz przy samej wodzie. Tam kobietę ułożył, tam też w tym miejscu znajdował się koniec ogrodzenia okalającego skład materiałów budowlanych. W tym miejscu zaczął rozbierać Bogusławę, zaczął ściągać jej spodnie i po obnażeniu dolnej części ciała zaczął jej wkładać palce, a potem całą rękę. Gdy już zaspokoił się w ten nienormalny sposób, ukradł Bogusławie zegarek oraz pierścionek. Krótko po tym, gdy służby skończyły zabezpieczanie dowodów na miejscu zdarzenia, wieczorem około godziny 19:30, sprawca ataku na Bogusławę próbował ponownie swego szczęścia. Prawdopodobnie uznał, że warto spróbować raz jeszcze w miejscu, gdzie służby świeżo skończyły swoją pracę. Po zauważeniu przechodzącej przez mostek na opływie Motławy Bronisławy D. zaczął za nią iść, zbliżając się do niej na wysokości szkoły podstawowej nr 59. Miejsca, gdzie zaatakowana została Krystyna W. i gdzie ostatnie metry w swoim życiu przeszła Zofia P. W tym miejscu podszedł do niej, złapał ją pod ramię i powiedział: chodź kochanie, poniosę ci torbę. Bronisława do niego: nie jesteśmy na ty. Na co on niezrażony mówi: chwilę przyjemności i pokrzyku. No, kobieta mu cały czas odpowiada, że nic mi nie zrobisz, akurat mam starszego syna, nie będziesz mieć z tego przyjemności. I w taki sposób, trzymając ją za ramię, zaczęli iść w kierunku ulicy na Szańcach. Potem, gdy Bronisława powiedziała nieznajomemu mężczyźnie, że nie będzie mieć przyjemności z tego, co zamierza zrobić, ten odparł, że rzecz zdobyta siłą smakuje lepiej. No i jedni wolą po dobroci, a inni siłą. I trzymając cały czas Bronisławę za ramię, zaczął ją prowadzić w stronę ulicy na Szańcach. Kobieta, żeby odwlec siłę gwałtu, którego się spodziewała, zaczęła z nim rozmawiać i mówiła: dlaczego ty sobie nie znajdziesz jakiejś dziewczyny, weź sobie jej poszukaj jakiejś młodszej, a nie chodzisz po Olszynce i zaczepiasz nieznajomy. A on odparł, że przygodne smakują o wiele lepiej. I zaczęli tak dwójkę iść ulicą na Szańcach i w pewnym momencie kobieta na szczęście zauważyła, że idzie z naprzeciwka jej brat Andrzej. Chłopak, a w zasadzie już mężczyzna, podszedł do nich i zapytał się: znajomy? Kobieta nic nie odpowiedziała. Więc odprowadził ją na pewną bezpieczną odległość
pobiegł po swojego sublokatora, z którym przybiegli tutaj w okolice tego skrzyżowania przy szkole nr 59 i zaczęli go szukać. Znaleźli tego mężczyznę i stłukli go. Stłukli go, skopali i na tym ta historia nieudanego gwałtu, nieudanego ataku na Bronisławę się skończyła. I kobieta nie zawiadomiła tego dnia milicji, ponieważ bała się, że w związku z tym pobiciem mężczyźni ci mogą mieć nieprzyjemności ze strony milicji. Zbrodnia popełniona na Bogusławie nie pozostawiła wątpliwości, że na terenie Gdańska działa dwóch różnych sprawców atakujących kobiety i mających odmienne modus operandi. Z tego względu decyzją komendanta miejskiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku zostaje powołana 13-osobowa grupa operacyjno-śledcza o kryptonimie Olszynka, której kierownikiem zostaje porucznik Gruszczyński, a jego zastępcą podporucznik Chrzanowski. Mając te przypadki i na Oruni, i na Olszynce, myśmy wysunęli wersję, że mamy do czynienia z dwoma sprawcami działającymi zupełnie oddzielnie. No ja zaproponowałem, żeby w skład tej grupy, tych konsultantów wchodził profesor Tadeusz Bilikiewicz, ale profesor Raszeja, Dobrzyński. Zakład medycyny i psychiatrii. Tak. I ja zreferowałem, jak te materiały, które żeśmy mieli, zreferowałem. Profesor Bilikiewicz występował również, muszę panu powiedzieć, jako konsultant w sprawie Anny w Katowicach. Sporządził taki opis, cechy psychofizyczne jednego i drugiego sprawcy. No ale kiedy odbierałem ten dokument od niego, żeśmy jeszcze rozmawiali gdzieś przez jakieś 1,5–2 godziny, gdzie zwrócił się do mnie i mówi: panie Waldemarze, mówi, jeden i drugi będzie, mówi, działał w odstępach 2–6-miesięcznych i każda ofiara może być ofiarą śmiertelną, spieszcie się. Pytał pan, czy już było wiadomo, prawda, czy to jest jeden, czy ten. Zdecydowanie. Myśmy tu mówili tak, ze względu na sposób działania sprawcy w stosunku do ofiar, nie można było powiedzieć, że to jest ten sam, w przypadku Oruni, prawda, sprawca działa bezwzględnie, uderza narzędziem, prawda, tym pokrawędziastym w głowę, prawda, natomiast tutaj zaczepia kobiety, prawda, rozmawia, no, za wyjątkiem Zofii P., prawda, gdzie jest ten, ale sposób działania jest sprawcy w stosunku do ofiary jest zupełnie inny. Stąd, prawda, że nasze wnioski, że to są dwie różne osoby, dwóch różnych sprawców. Niemal od razu od momentu powołania grupy pełną obserwacją zostaje objęty nieszczęsny mostek na opływie Motławy. Zostaje zabezpieczona operacyjnie zarówno Orunia, jak i Olszynka, a także prowadzona jest całodobowa obserwacja wszystkich wytypowanych miejsc zagrożenia. Na ulicę zostają wyprowadzone patrole ZOMO. Jednocześnie prowadzone są energiczne działania śledcze, w wyniku których w zaledwie kilkadziesiąt godzin po zdarzeniu zatrzymano 12 osób, które odpowiadały cechom domniemanego sprawcy. Przez dalsze dni zatrzymywano i rozliczano praktycznie wszystkie osoby, które odpowiadałyby rysopisowi podanemu przez pokrzywdzoną. Przez tydzień liczba ta sięgnęła setki. W zasadzie wszystkie osoby pokaleczone, podrapane, które kręciły się po Oruni lub Olszynce, były zdejmowane z ulicy przez służbę kryminalną i zawożone do jednostek MO w celu rozliczenia. Paweł Tuchlin, najprawdopodobniej widząc wzmożoną aktywność milicji w rejonie Oruni, postanawia przenieść się w inne miejsce, w okolicach swojego nowego miejsca zamieszkania. Od końca stycznia zaczyna podróżować linią tramwajową łączącą Śródmieście z Siedlcami. Dziś jest to część linii numer 10 i 12. W szczególności interesuje go pętla Siedlce, gdzie dużo ludzi po opuszczeniu tramwaju udaje się na nowo wybudowane osiedle Kurpińskiego. Na tym osiedlu w ostatnich dniach stycznia zostaje zaatakowana od tyłu Alicja B., której udaje się wybronić i uciec do mieszkania. Czy był to Tuchlin? Nie wiadomo, ale zjawił się on tam na pewno już 10 lutego.